Cześć! W trakcie poprzedniego filmiku zwróciłem szczególną uwagę na technikę dostarczania spoiwa. Jeśli podejdziemy do tematu w ten sposób, jak ja aktualnie prezentuję, czyli dostarczając spoiwo z niestabilnej ręki, jeden raz troszeczkę wyżej, drugi troszeczkę niżej, to niestety nie będziemy w stanie wykonać tej warstwy prawidłowo i po chwili będziemy na pewno musieli przerwać, na przykład poprzez dotknięcie spoiwa do elektrody wolframowej, co oczywiście będzie skutkowało niekontrolowanym przerwaniem spawania. Jeśli nawet doprowadzimy do takiej sytuacji, a zdecydujemy się kontynuować spawanie, to przede wszystkim proponowałbym wyszlifować ten punkt, w którym elektroda została umoczona w materiale, ponieważ łukiem spawalniczym nie jesteśmy w stanie przetopić wolframu, który w sytuacji, gdy będziemy na przykład badać spoinę, będzie sklasyfikowany jako obcy materiał w spoinie. Następna sprawa to technika prowadzenia uchwytu, która również jest nieprawidłowa. Po pierwsze, wykonuje zbyt szerokie zakosy, które powinny być troszeczkę bardziej energiczne niż to, co w tej chwili widzicie, a dodatkowo powinienem się przesuwać szybciej do przodu. W tej konkretnej sytuacji, w takim tempie jak to robię, muszę dostarczać więcej spoiwa niż gdybym to robił prawidłowo, przez co spoina się formuje większa niż powinna, jednocześnie przegrzewając, niszcząc materiał. Dodatkowo kąt natarcia uchwytu również nie jest prawidłowy, powinienem go zaostrzyć, czyli położyć bardziej ten uchwyt na materiale, dzięki czemu ta spoina by się lepiej formowała, a gaz osłonowy dużo lepiej zabezpieczałby miejsce, w którym się aktualnie odbywa spawanie. Bywają takie momenty, że musimy przerwać spawanie. Oczywiście to jest normalne, ale nie powinniśmy to robić tak, jak ja to prezentuję, czyli po zakończeniu spawania bezpośrednio zabieramy uchwyt, nie zabezpieczając miejsca, w którym ta spoina jeszcze jest w stanie płynnym. Gdyby była ta osłona gazowa, miałaby ona szansę prawidłowo zastygnąć. Jeśli rozpoczynamy kontynuację spawania, nie musimy wycinać tak zwanego wjazdu, ale nie powinniśmy robić tego w ten sposób, jak to właśnie prezentuję, czyli w momencie startu spawania od razu dostarczamy spoiwo. Przede wszystkim najpierw powinniśmy wytopić jeziorko, a następnie dostarczać kolejne materiały wypełniające do płynnego jeziorka, dzięki czemu ta spoina będzie po całej długości prawidłowo wykonana. Jeśli te wszystkie niezgodności w technice spawania połączymy do kupy, to spoina wykonana w ten sposób praktycznie zawsze będzie wyglądała tak, jak w tej chwili prezentuję. Po pierwsze, materiał jest drastycznie przegrzany, warstwa graniowa od tylnej strony jest wysoka, nieregularna. Co prawda nie widać tych niezgodności w miejscu łączenia materiałów, o których mówiłem i prezentowałem, jak nie robić, ale jeśli byśmy zrobili zdjęcie rentgenowskie tego spawu, to na pewno byłyby one widoczne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!